American Truck Simulator, Euro Truck Simulator, Taxi Life, Fernbus. Zapewne niektórzy z Was kojarzą te symulatory różnorakich pojazdów. Dla niektórych są nudne, a dla jeszcze innych to są gry, przy których można usiąść, odpalić sobie ulubioną muzykę albo podcast i zrelaksować się spokojną jazdą. Chyba że jest się mną grając w American Truck, bo ja zawsze cisnę na maksa i nie interesują mnie sugestie dotyczące prędkości. Tylko problem z tymi grami jest taki, że skupiają się na jednym rodzaju pojazdów, więc gdy macie ochotę pojeździć czymś innym, to musicie odpalić inny tytuł. Ten problem zniknie, gdy zagracie w omawianą dzisiaj produkcję, bo tutaj możecie zostać trackerami, złotówami, busiarzami i nie tylko. Więc witajcie, nazywam się Larkson i w tym materiale podpowiem Wam, co powinniście myśleć o Motor Town Behind the Wheel znajdującym się we wczesnym dostępie. A więc Motor Town to nic innego jak taki sandbox, który skupia się na jeżdżeniu wszystkim co ma koła, od skuterów, przez rozmaite osobówki, aż po wyspecjalizowane ciężarówki. Po uruchomieniu gry tworzymy sobie postać przy użyciu jedynej z dostępnych skórek, nazywamy ją, po czym lądujemy na wyspie Jeju. Dostajemy pierwszy domek, pierwszy samochód, co by móc się jakoś przemieszczać i wykonujemy zadania z tutorialu, lub nie, po czym jesteśmy już wolni. Możemy swobodnie rozbijać się po dwóch dużych wyspach, jakie są w grze dostępne, lub też chwycić się za jakąś robotę. A jak wspomniałem na początku, chwytać się jest za co, pod wyborem mamy następujące opcje. Tracker, złotówa, busiarz, dostawca pizzy, pomoc drogowa, laweciarz, śmieciarz, kurier, policjant, kierowca limuzynek, gruchy, wywrotki, karetki i kto wie, czy coś jeszcze nie dojdzie w przyszłości. Hajs, jaki zdobywa się na początku, nie będzie zbyt wielki, gdyż jeżdżąc wypożyczonymi autami trzeba oddać procent zarobków. Wstępnie można jeździć jedynie starymi grozami, gdyż prace te wpisują się w jedną z kilku kategorii, w których zdobywamy kolejne poziomy, a im wyższe levele wbijemy, tym do lepszych i cięższych pojazdów można wsiąść. Więc zanim wsiądziemy do tira, to musimy porozwozić pick-upem trochę pudełek z owocami i warzywami po domach, ewentualnie jakąś paletę. W przeciwieństwie do Eurotracka można wziąć więcej niż jedno zlecenie, niekoniecznie nawet z tego samego miejsca, po czym porozwozić towary w odpowiedniej dla Was kolejności. Jeśli auto posiada hak, to można dorzucić też przyczepę, która pozwoli zabrać jeszcze więcej rzeczy, a więcej rzeczy równa się więcej hajsu oraz szybszy postęp w zdobywaniu expa. Gdy tylko zdobędziecie dostęp do pierwszej ciężarówki typu semi, to wtedy zacznie się prawdziwe zarabianie pieniędzy. Ale na tirach i pick-upach wybór samochodów do wożenia towarów wszelakie się nie kończy, bo są jeszcze wcześniej wspomniane wywrotki i betoniarki, ale do dyspozycji są także traki do przewozu ryb, paliwa, a niektóre z nich są przeznaczone również do jazdy w terenie. Tak, poza Eurotrackiem w domu mamy także SnowRunnera w domu, bo są tu trasy, w które nie warto się zapuszczać bez odpowiednio przygotowanej ciężarówki. Może nie ma tu fancy fizki błota, ale i bez tego jazda w offroadzie z zapakowanym po brzegi trokiem daje solidną radochę oraz solidną ilość gotówki. W przeciwieństwie do gier od SCS Software, to przy zdecydowanej liczbie zleceń nie musimy się przejmować takimi rzeczami jak uszkodzenie towaru czy dostarczenie na czas. Trochę szkoda, bo to zawsze jakieś dodatkowe wyzwanie. Nie to co przy jeździe taksówką, przy której to pasażerowie jakich spotkamy mogą mieć 3 rodzaje wymagań. Comfort, czyli ostrożna jazda bez gwałtownych skrętów i hamowań, czas. Wiadomo, żeby dojechał dostatecznie szybko, oraz limuzyna, bo klient jest pieprzonym bogolem. Typ nie musi mieć tych warunków i wtedy można jechać jak się chce, ale może też chcieć dotrzeć na miejsce szybko i wygodnie i wtedy się zaczyna kombinowanie, zwłaszcza na długich dystansach, bo chce się mieć te bonusy do wypłaty. Niektórzy również będą chcieli zjechać z asfaltu i do tego potrzeba jakiejś dobrze ogarniętej, terenowej maszyny. Co to licznik mówi 142? Zaokrąglimy. 200 zł. Ile? Znowu wspominam o przygotowywaniu samochodu, bowiem zdobyte pojazdy można tuningować. Można je wyposażyć w mocniejszy silnik, turbosprężarki, utwardzić i obniżyć zawieszenie, pomalować w różne wzorki, Bubr, kurwa! a nawet dodać różne funkcjonalności, takie jak hak na przyczepę, bagażnik dachowy, czy też licencja taksówkarska, dzięki czemu zwykłe auto zamieni się w złotowomobil.
Naczepę również można kupować i modyfikować i tu przydadzą się schowki na przedmioty, bowiem nasza postać ma własny ekwipunek, z czego najbardziej powinny Was interesować 3 rzeczy. Pas transportowy, żeby rzeczy nie uciekały z paki, kanistry z wachą, co by nie utknąć na zadupiu z pustym bakiem, oraz płyn do chłodnicy. Gdy za bardzo będziecie szaleć, to będziecie gotować silnik i tracić moc. A gdy się gotuje, to ten płyn ucieka, przez co gdy jest go mniej, to gotuje się jeszcze łatwiej, przez co dalsza jazda będzie jeszcze bardziej uciążliwa. A generalnie jak się tu jeździ tak w ogóle? Zaskakująco realistycznie. Auta mi ładnie buja i bardzo przyjemnie wchodzą w drifty. Nie jest to pełnoprawna symulacja, ale nie jest to też upośledzony arcade, bo tych aut trzeba się jednak troszkę nauczyć. Są asysty typu kontrola trakcji czy ABS, które można wyłączyć, a przy prowadzeniu czegoś ciężkiego to wręcz trzeba włączyć coś, co się nazywa ARP, bo inaczej nasz wehikuł będzie dostawać udaru na zakrętach. Jak ktoś chce się wczuć na maksa, to gra obsługuje kierownicę oraz można włączyć sobie widok z kokpitu, a także ustawić fotel. A dla tych, co szukają Full Tesla Experience, to jest tempomat, a nawet autopilot, który sam auto poprowadzi. Idealne, gdy jesteście w trasie i gniecie was na dwójkę. Tylko nie używajcie w offroadzie, jest bezużyteczny. Samochody mają własną masę, podobnie jak przewożony towar i idzie to odczuć nie tylko wizualnie, że całe zawieszenie siada, ale też w trakcie jazdy. Auto wolniej reaguje i mocniej się kiwie na zakrętach. Dotyczy to zwłaszcza ciężarówek, bo fizyka tutaj o wiele mniej wybacza niż w Eurotracku. Zakręt przy zbyt wysokiej prędkości z pełną cysterną na bank skończy się prośbą o holowanie. Jednocześnie ta sama fizyka potrafi się wykabanić bez powodu. Co prawda rzadko, ale raz w ten sposób straciłem sporą ilość hajsu, bo na samej mecie naczepa z węglem przy wysypywaniu postanowiła się wyjebać w kosmos i godzina jazdy poszła się walić. Samochody potrafią się zepsuć, co prawda nie ma wizualnych uszkodzeń, ale porządny dzwon potrafi rozwalić silnik i chłodnicę, a z czasem hamulce i opony będą ulegać zużyciu. Są kierunkowskazy, światła długie i krótkie, a nawet lampka w kokpicie oraz funkcje, których wcześniej nie widziałem w grach samochodowych. Na przykład tryby skrzyni biegów, komfortowe, w którym auto jedzie spokojnie i obroty nie dochodzą do czerwonego pola, oraz sportowe, którego się używa kiedy chcemy przyspieszyć lub wjechać pod górę z ciężkim towarem. Jest jeszcze tryb drift, ale nie widzę różnicy między nim a sportowym. Można ręcznie zmieniać biegi na automatycznej skrzyni, przydatne kiedy potrzebujemy zmienić bieg na wyższy, żeby nie zażynać silnika, tylko trzeba wyczuć odpowiedni moment. Jadąc offroadem za pomocą skrótu klawiszowego możemy szybko się przełączyć między automatem a manualem, a nawet jeśli tego nam się nie chce, to po przytrzymaniu B na Xboxowym padzie, to jadąc na automacie możemy wymusić aktualny bieg, szczególnie użyteczne przy wjeżdżaniu pod górę. Jedyne czego mi brakuje to efektu mokrych szyb, a co za tym idzie działających wycieraczek. Do włożenia się oddano do dyspozycji wyspy Jeju i drugą znacznie większą Oji. Pomiędzy nimi jest jeszcze malutka Ansan, na której znajduje się najdłuższy w grze tor wyścigowy. O ile na obecnym etapie rozwoju pierwsza wyspa jest w znacznym stopniu kończona i można na niej znaleźć różne miasteczka, przedsiębiorstwa, farmy, a nawet chatkę Świętego Mikołaja, tak druga jest stosunkowo nowa i stopniowo jest wypełniona zawartością, ale już teraz można na niej pojeździć ciągnącą się kilometrami drogę przez pustynię, albo dotrzeć do odizolowanej mieściny, do której jedyna droga prowadzi przez ciężki i wyboisty teren. Jeździć jest gdzie, choć to nie jest tak ogromna mapa jak w Eurotracku. Byłoby super, gdyby twórcy rozbudowali jeszcze wyspę Jeju, a dokładnie jej śnieżny obszar, bo poza ślizganiem się na lodowatej serpentynie nie ma tam nic, co by przyciągnęło graczy. Co jeszcze z prac nam zostało do omówienia? Wożenie pojazdów lawetą, przyczepą, polownikiem. Chyba moje ulubione zajęcie w grze ze względu na duży poziom interakcji. Tu się nie wjeżdża w kwadracik i klika po menu, tylko trzeba fizycznie przyjechać pod auto i załadować je na naczepę. Jeśli jest ono na parkingu, to można nim normalnie wjechać, ale jeśli jest dziko zaparkowane na poboczu, to już trzeba użyć sprzętu, jaki mają do dyspozycji transportery. Są też auta pozostawione gdzieś na zadupiu, z którymi trzeba się namęczyć. Ulala! To by było na tyle. Skrzynia. No jak Boga kocham, co to za pomoc drogowa, co sama pomocy potrzebuje? Taka praca, przy której można się wykazać odrobiną kreatywności, choć mam tu parę uwag. Nie można stwierdzić, ile dowiezienie tych gruzów jest w ogóle warte. Ich wartość poznajemy dopiero, gdy je już zawieziemy. Organoleptycznie można stwierdzić, że przewiezienie Lambo jest warte więcej niż starego Volkswagena, ale jeśli obok jeszcze stoi ciężarówka, a te też są sporo warte, to się zaczyna dylemat. Drugi problem pojawia się, gdy przewozimy więcej niż jedno auto. Wtedy na mapie pokazuje się tylko jeden cel podróży, a auta muszą dotrzeć do kilku celów.
Jedyny sposób na ten moment to wsiąść do każdego, zobaczyć na mapie, gdzie mają się udać i to zapamiętać. Autobusy. Wsiadamy do któregoś i wybieramy trasę. Każdy jeździł busem chociaż raz w swoim życiu, więc nie będę tłumaczył wam, jak to działa. Jazda nimi nie jest taka dochodowa jak przy innych pracach, nawet gdy jeździ się tymi, co potrafią przewieźć kilkudziesięciu pasażerów. Jeżdżenie nimi jest tak zaprojektowane, że im więcej klientów zawieziemy, to tym więcej będzie czekać na przystankach, ale raczej nie wszystkim będzie się chciało jeździć w kółko tą samą trasę. Plus jest chociaż taki, że jeśli macie kupionego autokara, to jazdę można zlecić sztucznej inteligencji, ale to też ma swoje ograniczenia, do których jeszcze przejdę. Najmniej opłacalną pracą jest policjant. Wsiada się do radiowozu i jeździ od checkpointu do checkpointu, za każdego się dostaje 500 waluty i czeka, aż się pojawi pirat drogowy. Czy się pojawi za minutę, czy za 15, nie wiesz tego. Jest to mało dochodowe, postęp w tej karierze rośnie bardzo powoli, więc odblokowanie nowych bagietowozów jest ciężkie i póki nie ma kogo gonić, jest cholernie nudne. A gdy przyjdzie już do ścigania, to się zaczyna frajda. Do pościgu mogą się dołączyć inne radiowozy, przy użyciu mapy można przywołać kolczatkę, a AI uciekającego potrafi zaskoczyć poprzez jazdę w teren. Tylko znowu, za złapanie przestępcy dostajemy marne 500 zł. Oczywiście policja również może nas ścigać, jeśli złamiemy przepisy, ale bardzo łatwo jest ich zgubić. Zakłócanie ciszy nocnej 200 zł. Picie alkoholu w miejscu publicznym 100. Parkowanie na trawniku 500. I oddawanie moczu w miejscu publicznym 2 paki. Mariusz, ile to będzie razem? Równiutko 2 miliardy złotych. A nie, czekaj, razy wciskałem. 1000. Przy jeździe śmieciarką również czeka nas trochę biegania, bo śmieci trzeba ręcznie zbierać i wrzucać na pakę. Sympatyczna robótka, choć nie tak dochodowa, ale pełni ważniejszą funkcję. Im więcej śmieci będzie zebranych, tym do każdego zlecenia jest przypisywany większy bonus, maksymalnie do 20%. I dotyczy on wszystkich graczy na serwerze, więc czasami warto się poświęcić i pozbierać parę worków. Zaraz, czy ja powiedziałem graczy na serwerze? Nie przesłyszeliście się. Najciekawszą zaletą Motor Town jest właśnie tryb multiplayer, który pozwala się rozbijać po wyspach z innymi kierowcami, również na dedykowanych serwerach, co w dzisiejszych czasach już nie jest normą. Każdy gracz może grać po swojemu i wykonywać swoje zlecenia, ale mogą też łączyć się w tak zwane firmy, które mają własne pojazdy i których każdy członek może używać. Zaś prezes może tworzyć tak zwane kontrakty, które jeśli zostaną wykonane, to dadzą dodatkowy bonus do wypłaty. A poza tym co? Można wziąć udział w wydarzeniach polegających na zdobyciu najlepszego czasu na jednym z kilku torów wyścigowych konkretnym autem. Można robić konwoje, pobawić się w policjantów i złodziei, czy co wam tam się jeszcze wymyśli, to w końcu sandbox. Nieraz byłem świadkiem sytuacji, w których ktoś nie mógł wjechać w trudnym terenie i albo ja, albo ktoś inny wyciągnął pomocną dłoń, czy też raczej hak wyciągarki. Czasami to ja potrzebowałem pomocy. Chłopaki z serwera urządzali sobie nawet zloty, w których chwalili się swoimi autami z unikalnymi malowaniami, gadki na czacie i ogólnie szampańska zabawa, choć z problemami, z czego największym jest wydajność serwera. Na papierze może grać nawet ponad 200 graczy jednocześnie, ale gdy jest 30 lub więcej graczy na serwerze, to ten zaczyna już pomału nie wyrabiać i jego klatki spadają. To oznacza, że wykonywanie takich prac jak jazda lawetą lub cokolwiek, gdzie występują fizyczne obiekty, staje się problematyczne. Przy 30 FPS zanika ruch uliczny, co by zmniejszyć obciążenie, ale idzie jeszcze porozwodzić auta, ale przy 10 robią się poważne schody. Z tego też powodu wprowadzone są zasady na serwerach typu maksymalnie 2 przywołane pojazdy na gracza albo żadnych autobusów sterowanych przez AI. Na mocno obciążonych serwerach nie próbujcie też wyskakiwać z auta w czasie jazdy, bo albo pojedzie w siną dal, albo stanie się jednością z którymś budynkiem. Nawet czat się wolno odświeża, co sprawia, że komunikacja staje się wręcz niemożliwa. Jak na samochodową grę przystało, to mamy możliwość kupowania działki i postawienia na niej domu, który można umeblować. Jest to chyba najbardziej zbędny feature w tej grze. Okej, służy jako punkt szybkiej podróży, możemy też postawić miejsca parkingowe, w których można przyzwać zakupione pojazdy, ale poza tym nie pełni on ważnej funkcji. Jako miejsce do fast travela pełnią także kampery. Wystarczy go postawić gdzieś, gdzie są już parkingi i mamy to samo, tylko w lepszej cenie. Co do mebli, to sam aspekt, że nie wystarczy ich kupić, tylko trzeba załatwić sobie transport, jest spoko, ale gdy przychodzi do samego ich stawiania, to już wesoło nie jest. Nie przyklejają się należycie do powierzchni, przez co wieszanie lamp ściennych to koszmar. Kamera wariuje, gdy chce powiesić lampę na suficie, a gdy postawię coś w niewłaściwym miejscu, to już jest GG, bo gdy chcę znowu element przestawić, to gra się mnie pyta, czy chcę wyburzać cały dom.
No i samych mebli nie ma jakoś szczególnie dużo do kupienia, mimo że w sklepie jest ich cała masa. A z innych niedociągnięć? Nie będę wam mówił o bugach, bo to jest Early Access, wiadomo, jakieś się zdarzają, ale raczej rzadko z tych mocno upierdliwych. Jeśli dopiero będziecie zaczynać zabawę z Motor Town, przeszkodę będą stanowić tutoriale, czy też niewystarczająca ich ilość. Zaliczycie pierwszą jazdę taksówką albo pick-upem, ale gra nie wyjaśnia m.in. tego, że są łańcuchy dostaw. Fabryka sera zatrzyma produkcję, jeśli nie ma mleka, a bez sera to tworzenie pizzy stanie w miejscu. Albo to, że włożąc kontenery można 2 razy zarobić, raz gdy dojedzie się do celu, a drugi raz gdy się odwiezie puste tam, skąd się je wzięło. Albo opisy części w warsztacie, których nie ma. Wiadomo, można się domyślić, co robi większy silnik, ale takie przełożenie główne? Którą cyferkę mam wybrać, żeby jechać szybciej? Stabilizator? Na jakiej zasadzie to działa? Czy mi jest potrzebny? Jak ktoś się zna na autach, to sobie poradzi, ale nie wszyscy są fachowcami od motoryzacji i przydałoby się zawrzeć w grze informacje, co robią poszczególne części. Sandbox nie jest jedynym trybem tutaj, poza nim są jeszcze wyścigi i próby czasowe i nimi nie warto sobie głowy zawracać. W trybie wyścigu mamy kilka tras do wyboru, które znajdują się w jednej większej lokacji, która pochodzi jeszcze chyba z wersji prototypowej i możliwość wstawienia botów. No i się ścigamy kilka kółek. Co tu dużo mówić? No może jeszcze to, że jakakolwiek kolizja sprawia, że okrążenie nie jest zaliczone. Co jest totalnie głupie. Próba czasowa to samo, tyle że jedziemy sami i próbujemy wycisnąć jak najlepszy czas. Tryby albo do całkowitego remontu, albo do wywalenia. No i optymalizacja, która mogłaby być lepsza. W niektórych lokacjach gra ma problem z dobiciem do 60 klatek na moim RTX 3080. Co prawda gra jest w miarę ładna, ale to estetyka low poly i trochę to słabe, że taki high-endowy sprzęt musi się męczyć z taką stylistyką. Można sobie pomóc co prawda skalowaniem obrazu, ale na ten moment jest dostępny tylko TSR, czyli technologia ekskluzywna dla Unreal Engine 5. Co prawda daje on nie najgorsze rezultaty, ale na niższych procentach rozdzielczości pojawiają się artefakty. Na tym silniku dodanie DLSS nie powinno stanowić problemu, gdyż w mojej ocenie sprawia mniej kłopotów, zwłaszcza w trybach nastawionych na płynność. Gdy wydajność ulegnie kiedyś poprawie, to miłym dodatkiem byłby tu lumen, który według mnie siadłby mocno. Twórcy mogliby się też nieco pochylić nad poppingiem obiektów, który potrafi być tutaj bardzo brutalny. Zwijajmy ten interes. Motor Town Behind the Wheel to bardzo przyjemna samochodówka, która musi się jeszcze uporać z paroma problemami. Wydajność serwerów musi się poprawić, żeby duża liczba graczy mogła się swobodnie bawić. Wydajność gry musi się poprawić, optymalizacja nie jest najgorsza, ale nie jest też najlepsza. Początek gry mógłby być bardziej przyjazny nowym graczom, no i same zajęcia powinny mieć bardziej zbalansowane wynagrodzenia. Ale mimo wszystko, osobiście w Motor Town bawię się wyśmienicie. Oczywiście żaden z wymienionych tu prac nie ma takiej głębi jak w tytułach wymienionych na początku. Nie gada się tu z pasażerami w taksówce, a jadąc autokarem nie sprawdza się biletów ani nie wydaje reszty. Ale nie o to tutaj chodzi, tylko o samą jazdę wszystkim co ma koła i silnik. Jeżdżę sobie po wyspach, zarabiam hajs, za który kupuję sprzęt, dzięki któremu zdobędę go jeszcze więcej, albo kupuję auto i tuninguję go, żeby się powygłupiać na ulicach lub na torach. Wrzucenie do gry trybu wieloosobowego to był strzał w dziesiątkę, dzięki czemu nawet najnudniejsze zajęcia mogą się zamienić w niezłą przygodę, w czym pomaga bardzo przyjazna społeczność zebrana wokół tej gry. Tak więc moja ocena wynosi minus 20%. Teraz już wiecie, co powinniście myśleć o Motor Town Behind the Wheel we wczesnym dostępie.